XIX wiek uchodzi dla nas za wiek przegranych. Tak uczy historia. Zabory, powstania, klęska. Prawdą jest, że Polacy prowadzili walkę przeciw najpotężniejszym. Jednak pewnego razu, kiedy przewaga wroga została wyrównana, w sercach Niemca i Rosjanina pojawiła się trwoga. Choć kiedyś napełniała nową nadzieją starców i natchnęła dzieci patriotyzmem, a imiona żołnierzy rozbrzmiewały w przyśpiewkach prostych ludzi, dziś wojna 1809 roku nie jest dobrze znana. Powodów jest kilka. Głównie jest to działanie zaborców. Germanizacja, rusyfikacja, upokarzanie tożsamości Polaków w czasach komunizmu. Dziś czas znów o tym mówić, bo była to jedyna wojna wygrana przez państwo polskie w ciągu 220 lat. Od zawarcia pokoju z Turcją w 1699 roku aż do wyparcia wojsk ukraińskich w 1919. Polska przegrała wszystkie wojny i tylko w tej jednej zwyciężyła. Opowiem Ci historię zwycięskiej wojny Polski nad Austrią. Europa dopiero co otrząsa się z rewolucji i upadku starego porządku, jednak nie może wyrwać się z wojennej pożogi. W 1805 roku Austria poniosła wielkie straty terytorium, które uderzyły w nią gospodarczo i prestiżowo. Rok później utworzenie Związku Reńskiego w zasadzie wypchnęło jej interesy z Niemiec. W Tylży natomiast powołano Księstwo Warszawskie, które wprowadziło sprawę polską na dwory Europy. Seria upokorzeń doprowadza do rozgoryczenia. Austria chce zemsty. Wiosną 1809 roku armia francuska, jak i niektóre oddziały polskie związane są w Iberii. Wielka Brytania i Austria wykorzystują sytuację i zawiązują piątą koalicję, by zniszczyć Napoleona. Zjednoczone Królestwo hojnie sypie groszem, by wspomóc propagandową walkę o niepodległość Europy. Austria atakuje na 3 frontach, w tym w Polsce. 7. Korpus Armii Austriackiej wmaszerowuje na bezbronne ziemie Księstwa Warszawskiego. Polaków jest o połowę mniej. Klęska jest nieuchronna. 14 kwietnia Austriacy przekraczają granicę na Pilicy. Pierwsze starcia, potyczki, nie zatrzymują inwazji. 15 kwietnia Mogielnica, 17 kwietnia Coniew. 19 kwietnia białe mundury przybywają pod Raszyn. Założenie Wiednia jest mało błyskotliwe. Siła 30 000 żołnierza ma pozwolić wydać jedną decydującą bitwę i rozstrzygnąć losy zbuntowanego orła. Austriacy planują zlikwidować krnąbrny twór polityczny Napoleona, by ziemię Księstwa Warszawskiego podarować Królestwu Prus i być może Rosji dla zysków politycznych. Jednak z każdą potyczką ubywa żołnierzy austriackich, a polskich przybywa. Zewsząd ciągną do Warszawy tysiące ochotników. W tym samym czasie dowództwo polskie pod przewodem księcia wodza Potomka, ostatniego króla Polski, rodziny Poniatowskich, wychodzi naprzeciw wrogowi. Armie spotykają się pod Raszynem. Właśnie tu, pod Raszynem, rodzi się legenda księcia Poniatowskiego. Książę chwyta za karabin i razem z żołnierzem rzuca się do walki. Artyleria polska masakruje Austriaków. Bitwa jednak pozostaje nierozstrzygnięta. Sasi opuszczają Polaków i wycofują się z działań militarnych. Wynik jej jednak zdradza w głowie Poniatowskiego fenomenalny i błyskotliwy plan, który uniemożliwi rozbicie wojska polskiego, a zarazem zwiąże wojsko austriackie, o ile Austriacy złapią przynętę. Poniatowski wysyła delegację, proponuje: oddam stolicę. Jak to? Warszawę bez walki? Austriacy w swej pysze nie przeszywają wzrokiem zamiarów Polaków. Arcyksiąże Ferdynand, chytry na łatwe zwycięstwo, godzi się na to. W zamian za oddanie stolicy Polacy przechodzą na wschodnią stronę Wisły. Arcyksiąże Ferdynand nie wie, że ta decyzja to gwóźdź do jego własnej trumny. Zajęcie Warszawy jest początkiem końca Austriaków w Księstwie Warszawskim. Prawy brzeg Wisły, ufortyfikowany na Pradze, od tej pory, jako naturalna przeszkoda, odgradza silniejsze wojska austriackie od wojsk polskich, których Austriacy być może nie zdołają już pokonać.
Austriacy świętują, mają w rękach Warszawę. Teraz, pewni triumfu zwycięstwa, decydują sforsować Wisłę. Ku ich przerażeniu garnizon polski skutecznie bije podzielone wojska austriackie. 25 kwietnia pod Grochowem, 27 pod Radzyminem. Z początkiem maja pod Ostrówkiem miażdży niedobitki austriackie. Polacy biją każdą próbę ataku. Austriacy grzęzną. Mosty są niszczone. Nie przejdą. Na wschód od Wisły nie przejdą. Setki jeńców austriackich. Austriacy ulegają. Austriacy ponownie dzielą swoje siły, by próbować wziąć kolejno Płock, to Toruń. W tym samym czasie Polacy nie próżnują. Ufortyfikowani na Pradze wypuszczają się w głąb austriackiej Galicji. Siły austriackie skierowane na Poznań w ostatnim desperackim akcie próbują dojść aż pod Prusy, by wciągnąć je do wojny. Jednak tam czeka na nich już Dąbrowski. Zdezorientowani Austriacy wracają w kierunku Warszawy. W nocy z 2 na 3 czerwca oddziały austriackie, nieświadome jeszcze do końca swojej klęski, opuszczają Warszawę. Do stolicy wkraczają oddziały Zajączka i Dąbrowskiego. W Warszawie przez kolejne dni słychać było pieśń. Oj książę Ferdynandzie, cóż ci się stało? Uciekłeś z Warszawy w same Boże ciało. W ten sposób rozpoczyna się ostatnia faza wojny. Polskie wojska wzdłuż Wisły prowadzą podbój austriackiej Galicji. Związani z sojuszem z Napoleonem Rosjanie nie mogą wbić noża w plecy Polakom, jednak bacznie przyglądają się ich poczynaniom. Krok w krok, przemieszczając wojsko wzdłuż granicy ich śladem, by występując przeciw Austrii, choć odrobinę przeszkodzić Polakom. 5 lipca Poniatowski od Radomia rusza z dalszą ofensywą. 11 lipca Austria zawiera rozejm z Francuzami. Upokorzeni Austriacy wycofują się. Ostatecznie u bram Krakowa, jak równy z równym spotykają się dwie armie, polska i rosyjska. Choć Rosjanie oświadczają, że to oni wezmą Kraków, związani sojuszem bezsilnie przyglądają się polityce faktów dokonanych. Tak, w zaledwie 2 miesiące polskie wojska samotnie niszczą 2 razy większe siły Austrii. Zwyczajowo wojna z zaborcami zawsze przebiegała w jakimś stopniu 2 lub 3 na 1. Kiedy jednak doszło do walki 1 na 1, to błyskotliwość strategii i męstwo żołnierza zadecydowało o zwycięstwie. Polska okazała się lepsza.